Urodziłam się w Stoczku Węgrowskim 1930 roku i cały czas tu mieszkam. Nigdzie nie wyjeżdżałam, nigdzie się nie wyprowadzałam. Cały czas. O. Czy może pani powiedzieć o swoich rodzicach? Jak się nazywali? No, co moja robili? siostra jedna się nazywała Marianna, druga Zofia. A rodzice? Julianna, mamusia, a tatuś Stanisław. I czym się zajmowali rodzice? No gospodarką, cały czas gospodarką, ale tu przyszli, to już mieli 3 czy 4 dzieci, jak tu przyszli, bo tutaj, znaczy w tej parafii, w tej gminie chyba byli porodzeni, bo przyszli tutaj już, mieszkali w Miedniku i tatuś dopóki nie kupił tej gospodarki, to tam mieszkali, a potem jak kupił, tak się przeprowadzili do Stoczka i cały czas w Stoczku mieszkali. I dzieci, resztę było w Stoczku. A jak duże to gospodarstwo było? O, było wielkie, 70 morgów, 35 Ile? hektarów. 70 morgów, 35 hektarów na obecnie. Tak, 35 hektarów było. O. I na tym robili, i na tym gospodarzyli. I potem przyszła wojna, spaliło się wszystko doszczętnie. Zostaliśmy pod gołym niebem, no wyprowadziliśmy się do sąsiadki i tam się zaczęli na nowo dorabiać, a my jako dzieci małe, tośmy siedzieli, no nigdzieśmy nie byli, nie wychodzili, a starsze powracali. No brat Janek to wrócił po tej wojnie, jak już pospalili, już się Niemcy zadekowali w Stoczku, znaczy już w Polsce, tak on wrócił za jakie 4 miesiące dopiero. No, on był Co? z wojska, był jakimś tam kierowcą jakiegoś wysokiego. Tak, ale to przed wojną. Był po wojsku, skończył, on był z zawodu ślusarz, nie. No tak, chyba ślusarz, bo w wojsku zdobył jak to się nazywa, zawód kierowcy. No i później poszedł do Warszawy i w Warszawie pracował jako kierowca, woził jakiegoś pułkownika czy generała, nie wiem, żonę samochodem. I potem jak ta wojna wybuchła, tak on ją gdzieś wywiózł, ale ruskiego tam gdzieś napadli i Niemca i zabrali samochód, a on wrócił nagi i bosy. Bo za czym on wrócił z tych dalekich. A powiedziała pani, że dom się spalił. Dlaczego się spalił? Wszystko się spaliło, całe gospodarstwo, dom, zboże akurat było zwiezione. No doszczętnie zostaliśmy, a to jeszcze było lato, ciepło. Zostaliśmy nagie i bose. Ale dlaczego się spaliło? No bo wojna jak szła. No to ile ja miałam? 9 lat. Jak wojna wybuchła. A brat był jeszcze młodszy. I co? Bo wszyscy krzyczeli, że tu nic nie będzie, tu nic nie będzie, tu nie będzie żadnego tego. A potem tu największy front szedł i wszystko spalili. I myśmy później poszli do sąsiadki i tam sąsiadka przyjechała, myśmy mieszkali. No i co tatuś co się tam dorobili rodzice? Kupili kawałek domu, takiego starego, no jaki tam był, ale postawił 2 mieszkania. Iśmy się wyprowadzili i potem zaraz, niedługo, a jeszcze brat ten Janek, to umarł tam u sąsiadki, gdzieśmy mieszkali, bo zachorował na taką ciężką chorobę i nie było lekarzy, nie było nic. Znaczy były lekarze, ale leków nie było.
i umarł. Miał 27 lat. A potemśmy się wprowadzili tu, gdzie znów ruskie nachodzili i znów nas spalili. To już jak tatuś już potem ten dom postawił, to już wtedy, kiedy mój brat umarł, Janek, to wtedy już zaczęli Żydów wyganiać. Już zaczęli łapać i wywozić. I już wywozić. Tak, tatuś to tak, no bo było Żydów pełen stok był Żydów. Było Żydów więcej jak Polaków. No to jak ja z panią rozmawiam, no i z przyjaciółmi i pan do mnie przychodzi, czy tego, czy tamtego, a ja jak idę do pani też, to nie patrzyli, czy to Polak, czy to Żyd, tylko tak po prostu jakby wspólnie żyli. No i później jak tych Żydów zaczęli wyganiać, a ja nie wiem tego, to nie wiem, jak tatuś tam się spotkał. Już wiem, że 6 Żydów, a dzieciak mały to i sprytny, i słyszy, bo ja to od pierwszego dnia jak przyszła Żydówka, to już się spotkałam. Przyszłam do mamusi i mówię, mamusiu, tam ktoś siedzi w oborze i tu, gdzie sieczka leży, to tam coś kołatało. Ja otworzyłam, patrzę, jakaś tam kobieta. Mamusiutka, a kto to jest tam? A mamusia mówi, nie wolno nic nigdzie powiedzieć. Niech cię Bóg broni, żebyś cośkolwiek powiedziała. No i już ta Żydówka przyszła i było tatuś tam, jak rozmawiali, to człowiek podsłuchiwał, znaczy nie podsłuchiwał, tylko się tatuś nie krępował swoich dzieci, bo przykazał i nie wolno i skończyło się. To wiem, że 6 było z Warszawy. Ale oni się jakoś nie mogli pogodzić, także zrobili 2 schrony. Znaczy jeden schron to był taki po spaleniu z piwnicy, a drugi to wykopali koło takiego brogu. Bruk taki był, nazywał się, tam z 4 chojaków i słomo było nakryte, tam się kładło siano, to się kładło, a na dole mieszkały, były świnie, konie, krowy i tam stali. I tam koło tego takiego trochę niby jakby szopka, jakby coś, taki bardłok, tam był ta słoma, tam było takie wszystkie. I tam co zrobili Żydzi, schron wykopali, ale tam się przenieśli i było cicho, spokój, ładnie, pięknie. Jak później otworzyli tą Treblinkę, takich się naściągało. Ze stoku to wiem, że był tak Hajkiel i wyciekło tam, mam zapisane w tym. No te Majorki, co mamusia. Jak? Te Majorki, co mamusia mówiła. O tych, co ze stoku byli, co siostra, co było 2 braci i siostra. Majorek. No, nie umiem wymówić się. O, to tam, to wiem, że było i Hajkiel, a więcej skąd tych Żydów było, to nie wiem. Wiem, że z Treblinki uciekli i zaraz trzeba było więcej gotować, trzeba było więcej chleba piec i tego i mamusia piekła 2-3 razy w tygodniu ten chleb. No chodzili Niemcy, przechodzili obławy, ale nic nie znaleźli. A później myśmy za jakiś czas, to chyba już z rok siedzieli. Ty, co pierw byli, to dłużej siedzieli, a te później po tej Treblince jakoś tak mnie później zostali z tego. Krócej siedzieli.
No i później myśmy rano tatuś lubił wstać i lecieć, zobaczyć, co się dzieje na rynku, czy są Niemcy, czy nie. Ale był już tego dnia, co właśnie była ta egzekucja, to przyszedł i mówi rano: dzieciaki, wstawajcie i bierzcie się za robotę, bo chyba będzie jakaś obława, bo pełen las Niemców. Tak ja i siostry moje obie wyleciałyśmy, że do lasu na grzyby pójdziemy i zobaczymy, co się będzie działo. Wyszliśmy do lasu i taki pan znajomy powiada, nas zatrzymał, mówi: dziewczynki, nie lećcie, bo pełen las Niemców. Nie lećcie, bo mówi, was mogą złapać i mogą was zabrać. Tak żeśmy się wróciły i siostry obie poszły przez pole do lasu, a ja wzięłam książki i poleciałam do szkoły, chociaż jeszcze było wcześnie. Ja się oglądam za parę dni, za godzinę czy za dwie patrzę, brat przyleciał. Ja mówię: Jurek, coś tak wcześnie przyleciał? A on mówi: bo się boję siedzieć w domu. Ja mówię: to usiądź se tu w kącie w korytarzu i nie przeszkadzaj nikomu. I se posiedź. No i tak mieliśmy klasę, tak jak niby tutaj, tylko do szosy. I samochód niemiecki w jedną stronę, za parę minut z powrotem, w jedną stronę. I tak co rusza, ja, nauczyciel tam coś mówi, ja nic nie cieszy, nie słyszę, co on mówi. I jest przerwa i przychodzi taka pani znajoma nasza i mówi tak do nauczycielki, mówi, żeby do domu nie iść, tylko do niej iść, bo koło nas podobno Żydów znaleźli. I ja mówię: no dobrze, to już pójdziemy, ale ja już wiedziałam, jak ona powiedziała, że koło nas Żydów znaleźli, to wiedziałam, że to u nas, no bo potem przyszła ta sama pani i mówi tak: Celinka, lećcie, właściwie do nauczycielki powiedziała, ale pani niech zwolni, niech lecą do najbliższej rodziny, bo Niemcy powiedzieli, że nikogo nie chcą, nikogo, kto będzie nas przetrzymywał i nas będzie przyjmował, to do trzeciego pokolenia wybiją. Tak ja mówię do brata: Jurek, chodź pójdziemy. Ale ja mówię: proszę panią, ale ja nie trafię tam do nich. A chodziła ze mną do tej samej klasy streczna siostra. A ona mówi: no to Reginka tutaj jest, to poleci z wami. Jak ona powiedziała, że poleci z nami, to było chyba ze 8 czy z 10 dzieci z tej wsi. I oni chcą polecić i nauczyciel wszystkich nas zwolnił. I polecieliśmy tam do stryjków na Marianów. A siostra przyszła, znaczy stryjeczna siostra tam skądś przyszła i mówi tak: Celinka, co tam się u was porobiło? A ja mówię: no co, tam podobno u was strasznie się porobiło, że tam się pozażynali, że tam się... Ja mówię: nie mów nic, Helena, u nas Żydów znaleźli. No i już myśmy nie wrócili. Do domu już myśmy nie wrócili. Dopiero za jakiś czas ja poszłam do jednej siostry na Zabrzeniec, a dwie siostry wyjechały do Warszawy, a bracia Jurek z Frankiem zostali na Marianowie. Jak
ich pokładli, już tych Żydów pobili, dali łopaty, żeby oni dół kopali. No i oni kopali, dopóki nie nagnali ludzi, żeby zakopać, no bo 12 osób wykopać dół to trzeba. A zabrali tatusia i zabrali braci. Jak ich zabrali na Gęsiówkę czy na Pawiak, nie wiem, gdzie, ale w każdym bądź razie zabrali ich do Sadownego, tam mieli taką siedzibę i tam zabrali ich, tam strasznie ich bili. No nic. I tatusia zabrali za jakiś czas, chyba za 2 dni czy za 3 dni, ich zabrali do Oświęcimia. A chłopaków wpuścili, bo brat miał chorą rękę, a ten drugi był kulawy, tak miał nogi wykręcone. I już ich nie chcieli do Prus, bo tak to by ich zabrali do Prus, bo to chłopy młode i do roboty. I wrócili za tydzień czy za 2 tygodnie, a myśmy się dopiero pozbierali jak za parę tygodni. Oni wrócili, zaraz sobie przypomnę, puścili ich bo ja przyszłam, to się stało 8 września, a ja przyszłam do domu już w październiku, a bracia wcześniej, a siostry te, co były w Warszawie, jeszcze później wrócili. To jak te bracia wrócili 2, to się wzięli za gospodarkę. No i myśmy szli, no bo gdzie pójdziemy? Kto mnie będzie darmo jeść dawał tyle. Iśmy powrócili się i już myśmy tak sobie same gospodarzyli. Wszystko porozbierali. Wszystko. Mieliśmy 2 sterty żyta. 2 sterty, bo nie było, bo to jeszcze było popalone. Jeszcze tak się nie dorobili, żeby tam stodołę postawić, tam no, chlewy postawili takie, które, żeby gdzie postawić konia, krowy i świnie. No i tak tam się same już tego, a jak już Niemcy zabrali tatusia i braci, to ludzie się rzucili i wszystko zabierali, że to po Żydach. I no, kto mógł, to zabierał, że to po Żydach, a mamusia nie dawała. Ale żeby była mamusia wyszła i poszła, to też ludzie by powiedzieli, o tam ona poszła, o tam jest, bo tu nie było lasu, tu było pole siane, tu nic nie było. To by też powiedzieli, by też pokazali. I mamusię wtedy strasznie zbili. A także już mamusia już nie podniosła się, po prostu zabili kijami. No, później my zostali już same, jesteśmy same. I Niemcy odchodzili zaraz. A jeszcze jak bracia wrócili, to nie wiemy, my tak same sobie przypuszczamy, że ktoś oskarżył i na zakład dali. Gdzie pieniądze wzięli, a ich dali na zakład, bo przyjechali i chyba czerwiec, lipiec, sierpień. Za 3 miesiące ruskie weszli. I znów za nas spalili. I znów staliśmy pod gołym niebem. Wszystko spalone. Nie ma gdzie dziś mieszkać. Tu już zajęli mieszkanie. Tu już zajęli. Tu nie ma mieszkań. No gdzie? I tam sąsiadka nas na zimę wzięła do siebie. Ale wszyściusieńko było spalone. I tak się
rozpoczęło to życie. No. A potem, znaczy braci zabrali, przyjechali Niemcy i zabrali. I już nie wrócili, żadnego odzewu nie było, że oni tam, czy tam, czy tam. Tylko taką wiadomość mieliśmy, że pod Węgrowym widzieli ludzie, jak prowadzili jednego z chorą ręką, bo już to ręki miał okręcone, a brat był kulawy. To z tego. I zaraz jak ich zabrali, to siostra jeździła do Sokołowa z paczką. Jakby przyjęli paczkę, to znaczy byli, ale oni nie przyjęli paczki. I potem daliśmy do Oświęcimia, tam jechała pani. I mówi, wiecie, jak chcecie, to dajcie paczkę, to zobaczycie, czy jest, czy nie ma. No ale ona pojechała, jej też przywiozła tą paczkę, że nie ma. No a siostra miała jechać jeszcze do Warszawy, potem pociągi stali, zaraz ruskie weszli, spalili, że ziemia tylko została. I gdzie się podzieliście wtedy, po tym jak się dom spalił znowu? Słucham? Gdzie się podzieliście, pani No i gdzie? rodzeństwo? Postawiliśmy sobie potem taki domek, no jedno mieszkanie, 2 mieszkania, takie ryglówki. Jednośmy wyszykowali i w tym jednymśmy mieszkali. Mieszkaliśmy już później, a przez zimę tam, przez to do końca zimy tośmy mieszkali u takiej sąsiadki. A bracia u drugiego sąsiada to spali na górze. Pod tym, daj mi chusteczki, pod tym, jak to się nazywa, na górze tam siana nakładli i pierzynę zdążyli wyrzucić. I te szopęśmy postawili, tośmy się wprowadzili przed Bożym Narodzeniem. Zimno, co to postawiona była tylko taka szopka. Żydzi lepsze mieli, jak siedzieli, jak my się wprowadzili. Jeśmy tak, dopóki się tak same, nie, to bo już tylko tak siostra była najstarsza, druga była młodsza, no i brat Franek też był o 3 lata ode mnie starszy. I tak cośmy mogli, tośmy robili, to cośmy mogli, tośmy się do tego dorabiali. I później ja wyszłam za mąż. Już jeszcze w tym pięknym domu. No, młodo wyszłam za mąż. I tam tak się kleiło to wszystko z tego, żeby coś skleić, żeby mieszkać tak trochę lepiej. To drugieśmy wyszykowali. I takśmy siedzieli. I mąż z panią zamieszkał? Tak. Razem, jak wyszłam za mąż, to razem, bo brat poszedł jeden do wojska, drugi zaraz niedługo się szykował. Mówię, jak ten wróci z wojska, to tego drugiego. No gdzie nie było mowy, żebym się wyprowadziła. No ale on się zgodził, żeby być razem i już. I ten. A tak tego to żadnej zapomogi znikąd. No jak się co zrobiło, co się to... Żydzi im dali. Przecież ten dom, jak stawiłam ten dom, to przecież tu pół stoku, to powiedział, że Żydzi im dali i oni postawili przez to. A Żydzi dali, o. Mówi pani o tym domu, w którym pani teraz mieszka. Słucham? Mówi pani o tym domu, w którym pani teraz mieszka. A nie, a później jeszcze, jak już bracia powracali, bo męża też zabrali do wojska, i później jak mąż wrócił, tośmy zaczęli, wyszykowali to połowę, drugie mieszkanie, no i już jedno dziecko, drugie dziecko. Iśmy zaczęli stawić sobie tamten domek, co tam stoi, tylko teraz to jest rozbudowany.
duży, a było 2 mieszkania i tamśmy mieszkali. No a mąż był krawcem, to i tej roboty miał, a później już jak to wszystko w łeb dało, tak poszedł do pracy. A czyli kiedy wybudowali Państwo Co? kiedy Państwo wybudowali ten dom, w którym jesteśmy teraz? W 1988 roku. O, To o tym domu wybudowanym w 1988 roku tak ludzie mówili, że to z pieniędzy od Żydów, tak? tak, tak. Ale jeszcze już myśmy tu mieszkaliśmy. Było takie zapotrzebowanie, czy tam, nie wiem, w każdym bądź razie przyszło na posterunek z Białegostoku, żeby jechać do Białegostoku i zaznać, jak to się wszystko stało, ale dlaczego i co, to nie wiemy. No i pojechał brat Franek i wziął 2 sąsiadów. Pojechał jeden sąsiad i drugi sąsiad i tam zeznali. No i później zaczęliśmy się starać, że jak mówię tak, że dają pomoc, że tego, to zaczęliśmy starać się. I tu nie ma, tu nie tu. O, w tej, o tu. I ktoś tam mówi, wieć ten. A jeszcze taki pan przyjechał, mówi, i myśmy tam rozmawiali tak o tym, o tamtym i mu powiedziałam, a on mówi, coście nic nie dostali, przecież mówiło, nie mają, to. I ja pojechałam do tego ministerstwa, ale ten pan minister miał wypadek i został w szpitalu. I ta pani, która siedziała w okienku, powiedziała, że nie wiadomo kiedy wróci, bo bardzo połamany. I ja już powiedziałam, nie pojadę nigdzie. Ale mąż mówi, wiesz co, to ja pojadę kiedy tam tego. I mieliśmy od tej Żydówki, która była, która się przechowała właśnie tego, nie wiem, czy to książkę macie, czy nie, u Stysia się przechowała i myśmy napisali, dostałam adres, bo napisała do Stysiów i ona się tam z nimi kontaktowała. I ja ten adres zdobyłam i napisaliśmy list do niej. I ona odpopisała, owszem, i powiedziała, że tak, ona wszystko pamięta, bo dobre ludzie ją przechowali. Ja mówię, od razu powiedziałam, że to Stysiów się przechowała. No ale jak 2 czy 3 osoby, a nie 17. No 17 to ze 3 rodzin, albo i więcej. No i tego. I jeszcze od jednego pana dostaliśmy adres do Kwiatka, a ta pani, cośmy do niej napisali list, że przechowała się tu i tu zna tą całą sprawę, jak bo jej opowiadali. Ale mówi, ja mogłabym wszystko powiedzieć tego, ale mój zięć nie chce, bo powiada, że wcale nieprawda, że to Polacy Żydów mordowali, tylko że to nie Niemcy, tylko Polacy. No i mówi, a ja, żebym nie leżała, to ja bym to jeszcze załatwiła. Ale ja leżę i nie mogę. I prosiłam zięcia, a zięć powiedział, przede wszystkim to nie Niemcy mordowali, tylko Polacy. No, a jak się ta pani nazywała? Słucham? Jak się ta pani nazywała, która się przechowała u Stysiów? Ja nie pamiętam. Nie a to nie jest pani Farbiarz, o której wspominaliśmy? Nie. Nie. Ktoś nie. inny. A da się ustalić to jakoś? Ma pani jakąś korespondencję z tą panią? Nie, ja już później nie miałam żadnej, ale list trzymaliśmy i mąż mówi, ja pojadę do tego żydowskiego, jak to się nazywa? Instytutu. Instytutu.
No i on tam zajechał, taka siedziała pani, przejrzała to wszystko i mówi tak, wie pan, tu nie ma nikogo, nie ma tego pana głównego, żeby to mógł przejrzeć. Mówi, pan zostawi te papiery, to ja panu odeślę. No i wtedy, żeby to był i że można było odbić i sobie zostawić, a tam to odbite zostawić, to było dobrze, a tak to zabrała wszystko, potem wszystko. Mam nawet te papiery, co przysłała, bo chciałam spalić. Powiedziałam, że spalę wszystko, po co mnie to leżeć. Ale tam ten dziennikarz powiedział, pani nie spali, jeszcze pani potrzyma, może się przyda, może tego. Ja mówię, nie, już mi się nie przyda. I proszę panią, same potem i ten list zabrała, a zabrała tego listu od tej Żydówki nie przysłała i tego kwiatka tego listu też nie przysłała i jeszcze miałam taki adres do następnego Żyda, nie wiem, do z jakiegoś tam państwa i już daliśmy spokój. A też pisaliśmy, to taki był minister, nie minister, Żyd, jak on się nazywał, tam mam, nie pamiętasz tego, tam to trzeba by było wyjąć, to tam jest adres, gdzie do tego Żydaśmy składali. Też to ruszył ramiona. Czyli tak, czy dobrze rozumiem, że pani wspomina rodzinę Styś, tak? Słucham? Rodzina Styś, tak? To byli... Styś, to byli... Kto to był? To dla mnie to taki znajomy, ale z nim już teraz chyba się nie dogada nic, bo bardzo chory. Ale oni są ze Stoczka? Tak, z Ederkicza, z takiej wsi. Nawet jest ta książka, taka... Kto to był Kwiatek? Słucham? Wspomniała pani o kimś nazwisku Kwiatek. Kto to był? Chyba oni pochodzili ze Stoku, bo ten Kwiatek to tutaj miał może dzieci, może stryj, może tam wuj. Ten Kwiatek pojechał do Ameryki, a to może ten dzieciak, nie. Ale proszę powiedzieć, ten Kwiatek to był sąsiad? Czy on też kogoś ukrywał? Czy to był Żyd? Może pani powiedzieć coś więcej? Kwiatek prowadził wodę w Sodowe. Miał kwaciarnię. I on się gdzieś ukrywał? Tak, się ukrywał. No on jeszcze przeżył. Tam w tej Treblince. Ja później pokażę tę książkę. I to w tym. Tylko właśnie nie wiem, bo ten właśnie pan, który pisał do tego Kwiatka, to był kolego ze szkolnej ławy i on pojechał. Albo tego Kwiatka, co prowadził, to był dzieci, albo stryjeczne dzieci, albo tam, bo ten Kwiatek tutaj prowadził wodę cudową, znaczy kwaciarnię miał i tam ludzie u niego pracowali. Rozumiem. To może wróćmy jeszcze teraz do historii pani rodziny, bo chciałabym się dopytać o szczegóły tego okresu ukrywania się. Mówi pani, że były 2 kryjówki w państwa domu. Tak, tak. Czy mogłaby pani jeszcze raz powiedzieć, jak one były usytuowane, zorganizowane? No jedna to była, mówię pani, jak się dom spalił, to była piwnica pod domem na ziemniaki. To była bo kiedyś to nie, tam betonem nie leli, kamieniami wyłożyli, była taka duża ta piwnica i potem jak to się spaliło, piwnica została. No i bracia z tatusiem tam te piwnice wyszykowali, bo tamśmy trzymali ziemniaki, to tam jak zboża trochę było, to nie było gdzie postawić, to tam i tak. A później jak właśnie zaczęli wyganiać tych Żydów, to wiem, że ten Żyd to był jakiś tam handlarz i tam wyszykowali, no i on
wiem, że był z Warszawy i tam siedział, a że cię nie mogli pogodzić, bo tam było może nie z jednej rodziny, no to albo jeszcze przywieźli, bo później tatuś się pytał Henik, tyś wiedział o tych Żydach, że tu tyle jest? A on mówi, skąd? Oni się wcale nam nie pokazywali, tylko po 2 razy tyle wszystkiego brali. Jak oni się nie mogli pogodzić, to sobie wykopali koło tego brogu dół, a i tam takie stale koromyśle tam. Mieli te szopkę poobijać, ale trochę słomą ją pookrywali, tak żeby to nie leciała. Żeby nie leciała woda, tam słoma była, to siana trochę, albo zaraz było do obory wejście. I mówi pani teraz o tej drugiej kryjówce, tak? Tak. Ale ona była pod ziemią? Tak, i była wyłożona. Był taki rów wykopany, także tam Przy oborze. że tam były Czy w obrębie obory, tak? Nie, po przyboku. Taką jakby to przystawił i teraz to tak nakrył, tak byle czym i tu cokolwiek wrzucił, a oni tam se deskami to wyłożyli se to deskami i słomo się narzuciło i tam, a to trochę siana, a to tego. Także jak szła obława, to nieraz tam Niemcy przez to przeszli, ale nigdzie się nie zaczepili, i poszli. Zamaskowane było. To było tak zamaskowane. A czym było dokładnie zamaskowane? No były deski położone i była, mówię pani, słoma cała, no to tam brali, że to do ściółki dla konia, dla krów, to była do ściółki. To tam niby, co trochę ujęli, to z powrotem dołożyli, także Niemcy tam nie było wejścia. A pani widziała te kryjówki? No skąd, już nie widziałam. Tutaj to wiedziałam, że tam siedzą i się wchodziło, wyjmowało się hak. Ale już jak Żydzi siedzieli, to już ja tam nie wchodziłam, tam się nieraz jeszcze jak ziemniaki leżały, czy tam się stawiało jakieś tam te garki takie, co niepotrzebne, a kazała mamusia lecieć, co się przyniosło, a później to już nie chodziłam, ale tutaj to 2 Żydówki, Żydówka z córką, to siedzieli na tym brogu. Wysoko tam siano leżało i oni sobie czy na noc... A co to znaczy na brogu? Nie wiem. To jest, proszę pani, taka sterta ułożona ze słomy, jak na przykład się już nie mieściło do stodoły, no to takie były sterty układane. To były takie, ten bruk to był tak 4 koły wstawione i daszek zrobiony. A tu nisko, gdzie krowa stała i koniec stał, gdzie świnięć się dawało, gdzie sieczkarnia stała, to było to deskami obite, żeby to nie mokło, żeby to było suche. To jest bruk, to się tak nazywało. Teraz to już nie ma tych brogów, bo są stodoły, ale teraz tego. To jak ja nieraz tam poszłam, to tam wysoko, to wchodziłam do tych Żydówek. To ta jedna, a to nie wiem, to pisała książkę. Znaczy miała zeszyt i mówi tak, kup mi taki zeszyt. No i ja jej kupiłam. Albo ołówek jeszcze, bo nie tego. No i ona pisała se tam, co tam pisała, to ja tam nie wiem, co pisała. Ale to tam w dzień siedziało i to jak ja przyszłam ze szkoły, to tam mamusia mi po coś kazała lecieć, czy co, to ja se tam weszłam i tam trochę posiedziałam i z powrotem, bo nawet nie rozmawialiśmy w dzień głośno, po cichutku się rozmawiało. I o czym rozmawiała pani z nimi? Rozmawialiśmy, tak jak mówię, to kazała mi kupić to zeszyt, a oni
nie umiały po polsku, umiały. I później jak tego, jak myśmy już się zeszli, to już ten dół był zawalony, a tutaj też był rozwalony cały ta piwnica była cała rozwalona, bo myśleli, że tam jeszcze siedzą, że nie wyszli wszystkie. I tych, co tutaj siedzieli w tej piwnicy, to ich zabrali i poszli pod las i ich tam rozstrzelili, żeby nie słyszeli te, co tu siedzą, żeby nie pouciekali. A później jak przyszli, to no, dziadek, tutaj masz drugi schron. Tatuś mówi, no już jak ten wzięli, bo tatuś się nie przyznawał. On mówi, jak ci dam to kolbo po łbie, to ty zaraz za mnie otworzysz. No i tatuś poszedł i otworzył. Mówi, wychodzić jedno z drugim i wszystko wynosić stamtąd, co macie. No i oni ich wszystkich zgarnęli, bo kilka tych Niemców było, zgarnęli i tam poszli pod las i tam ich zabili. A tych to wyprowadzili tu koło studni. Tam był taki piach i tego, to tam wszystkich rzędem wybili i pokładli. Jeszcze bracia myśleli, że ich zabiją, ale bo razem ich położyli. A mogłaby Pani jeszcze raz powiedzieć, kto to byli ci Żydzi, którzy przyszli i kiedy? Zaczęło się od 3 osób z Warszawy, tak? O 6. Wiem, że ja nie wiem, ile tam ich przyszło. Wiem, że zawsze tatuś mówi, że jest 6 z Warszawy. Wiem, że taki był jeden Puciek. To był cały gospodarz, ale jak on... wiem, że go nazywali Puciek, ale czy on nie Puciek, czy on... I tego to nie wiem. I w jakim to wieku były osoby? Ten Puciek, co ja mówię, to on był w takim wieku może 50 lat. I to byli mężczyźni, kobiety? A to byli... to było... Jeden był Żyd, to na pewno wiem, i kilka kobiet. I oni się ukryli w tej piwnicy na kartofle. Tak. A jak duże to było pomieszczenie? No tak jak piwnica, tak pod takim domem, jak pod tym mieszkaniem zrobić piwnicę, no to... No 2 metry kwadratowe, 5 metrów i jest Pani jakoś to w stanie określić? Ja tak to jest 5 metrów kwadratowych, bo jak ze 30 worki kartofli weszło, bo to kiedyś na te worki sypali, no to nie musiało, to musiało być duże, bo jak się nasypało na jesień tych kartofli, to do wiosny starczało. No to tam musiało być, a rodzina duża. I potem kto? I oni przyszli, kiedy? Czy pamięta Pani, kiedy to było? To Żydówkę, co widziałam tam, że się działa, to wiem, że to było we wrześniu. Na początku września, bo wiem, że wtedy mój brat umarł iśmy go mieli chować, i poszli do Niemców, siostra poszła do Niemców się pytać, czy mogą chować. A Niemiec mówi, możecie chować, ale jak będzie szła trumna i ludzie za nie, my nie będziemy patrzeć, czy to Polak, czy nie Polak, będziemy strzelać. I tego dnia już myśmy nie chowali, tylko na drugi dzień. I wtedy Pani widziała tę Żydówkę, którą? Tę, która siedziała na... No to ona miała, ja wiem, ze 25 lat. Może I ona była w tej grupie z Warszawy? A to ja nie wiem. Wiem, że Żydówka, ale skąd ona była, to ja tylko wiem, że tatuś opowiada, tak jak rozmawiali, że było ich 6 z Warszawy, a to resztę nie. Ale gdyby więcej nie było, to by byli na pewno się przychowali. A ci Żydzi, którzy przyszli ze Stoczka, kiedy to było i kto to był? A kiedy to, w którym to roku rozwalili to Treblinkę? Nie wiem. Treblinkę jak rozbili. O, może już wcześniej się tam trochę ich ściągało, dlatego że
zawsze ktoś tam chodził. No właśnie, bo wiem, że likwidacja getta w Stoczku to był wrzesień 1942 roku. Więc już wydaje mi się, siedzieli. że to... To już siedzieli. To jest w Warszawie już siedzieli. A potem, co tak doszło, to ja wiem, czy oni tam, bo nocami też przychodzili, bo nieraz przyszedł do mieszkania, pani da chleba, pani da chleba. A jeszcze taki fakt powiem, ten, co tak go pobili, przyszedł i tego chleba chciał. No i tatuś wyniósł tego chleba, mówi, masz Żydu i idź już stąd, bo się bał, żeby do tych nie doszło. Trzeba nieszczęścia obława. A tu taka olbrzymia sterta stała i tam stały leżały snopki takie pod tą stertę, bo to jeszcze miało się stawić, to się tak nazywało, taka poddanka na resztę zboża, jak się kładło, to trzeba było słomo wyłożyć, żeby to można było położyć. I ten Żyd, jak usłyszał, tak wlazł pod tę słomę. I tu Niemcy chodzili, on słyszał to wszystko, ale nie ruszył się i nie oddychał. Ale już jak Niemcy poszli, tak on wyszedł. A tak mówi, gdzieś ty się tu schował? No nie, panie, pan mi schowa, pan mi schowa. No ale tatuś go nie chciał schować. A ja wiem, czy on w nocy nie przyszedł do nich, jak słyszał rozmowę. Gdzie on wieczorem już poszedł? Daleko poszedł? Nie poszedł daleko, a tatuś, on tylko wiem, że prosił tatusia, żeby tatuś go schował, bo on ma 2 kamienice w Częstochowej. Mówiła pani, że ktoś go pobił, ale poza nagraniem, czy mogłaby pani powiedzieć jeszcze raz? On przyszedł i powiedział, że Żydzi mnie pobili, bo ja miał sporo złota i widocznie się z nimi nie chciał podzielić. I napadli go i powiedział, mnie Żydzi pobili, bo Żydzi pobili. Tu w lesie, w tym, właściwie to tam podobno ktoś słyszał ten krzyk i jęk, ale kto i co, to tam nie chodzili, nie podglądali. A później jak on już zgłodniał dobrze, wyszedł i tego chleba chciał i tego mleka, żeby się najeść, to był bardzo pobity, podrapany był na takiej twarzy. Tam się krzyczała, nie przyglądaj się, nie przyglądaj się tego pobiciu, ale wiem, że był pobity. I zresztą rozmowę słyszałam z tatusiem, jak rozmawiał. Powiedział, mnie tu Żydzi pobili, o tam za lasem i napadli, bo on jakoś, że z tym złotem mógł uciec. A ta pierwsza kryjówka, ta piwnica na ziemniaki, jak ona była daleko od waszego domu? Ile to było metrów? Ja wiem, ile metrów. Ze 20, może i więcej. Bo jak była, pani wyjrzy, tam dom stoi. Za tym domem stoi tam dom. To tam stał, a tutaj ten dom stał, co ten rozbudowany jest. A ta druga kryjówka? A ta druga kryjówka to tu znów stała, gdzie znów ten dom stoi, ten domek za tym garażem tam stał, a ta kryjówka była przy tym. Czyli jeszcze bliżej Jeszcze domu. to bliżej, a tu przychodzili do tego domu. To chłopaki tam wynosili im jeść, to chłopaki tam i tego. A jeszcze wrócę do tych Żydów ze Stoczka. Było kilka osób ze Stoczka, w tym Hajkiel, prawda? Tak. Czy pani pamięta nazwisko tego Hajkla? Ja nie wiem. Wiem, że nazywali go Zieleniec, Hajkiel, ale tak wie pani, na co dzień jak przychodził, to nie. To tatuś nie nazywał go Zieleniec, tylko go nazywał Hajkiel, a on był kasiarzem, kaszę robił, ale i mąką handlował. Ile miał lat?
Ja wiem, w wieku był tatusia, może był starszy, albo może był młodszy. Taki, no widziałam osobę, no ale powiedzieć ile ten pan ma lat, ja Jasne. wiem. A on przyszedł z kimś, czy sam? On sam był, u nas to sam zginął. A kto jeszcze ze Stoczka był w tej kryjówce? To jak- Było mowa o Majorkach. Kto to był? To Majorek, było dwóch braci i siostra Majorkowa i miała syna jeszcze takiego chłopaka. Jego dziewczyny ochrzciły. I jak on, już jak Niemcy go tam tutaj już kasowali, to on podobno, bo ludzie byli i słyszeli, jak on krzyczał: idź Żydówko, ja jestem Polak. O, ale oni nie patrzyli, go zabili. To on miał tak, ja wiem, ze 12 lat. A te dwie osoby, które były na Brogu, te dwie kobiety, kto to był? A ja nie wiem, to wiem, że to była córka z matką, ale skąd oni pochodzili, to ja nie wiem. A córka w jakim? Była mniej więcej w pani wieku, młodsza? Nie, córka to była, miała ze 20 lat. I kogoś jeszcze sobie pani przypomina z tych ukrywających się 17 No tak, to osób? nie, tak to wie pani. Żebym tak na co dzień można było się z nimi, to na pewno by się człowiek skontaktował tak bliżej. Ten jeden Puciek, co go nazywali, to on czasami przyleciał w nocy czy nad ranem, no tego, że tam po coś, żeby tatuś poszedł i to tak jeszcze. A tak to nie, tak to nie widziałam. Tak to nie widziałam, ile tam Żydów, tylko później jak to się wszystko naściągało z Treblinki, to dopiero jeden drugiego pytał się, tatuś się pytał syna: Heniek, nie wiedziałeś, ile tutaj tych Żydów? On mówi: ja nie widziałem. Wiem, że tylko tych 6 było, co wyciągnęli z tej piwnicy pod Las Wieniec ciągnęli. A na czym wasza pomoc polegała dokładnie? Tym Żydom? No, ja nie wiem, czy oni tam dawali trochę tatusiowi, ale chyba tak, bo tyle utrzymać, to ja nie wiem, ale chyba czy dawali, czy nie dawali, to nie wiem. Tylko kartofle się gotowało dla świń, płukało się kartofle i się gotowało, że to się dla świń gotuje, to takie wiadro tych kartofli się wynosiło, to chleb mamusia piekła, a jeszcze prócz tego to jeszcze się dokupowało tego chleba, a mamusia kaszę gotowała, tylko jeden chleb co znaleźli Niemcy i mamusia tak zbili. A tak więcej nic nie znaleźli, tylko ten jeden chleb. No i jeszcze kartofle, co ten powiedział, że kto to kopie mnie kartofle, kto to mnie kopie kartofle, a to Żydy u Postka siedzieli i kartofle kopali. No ale gdzie oni by jedli? A kto tak powiedział? No ja nie wiem, kto, bo jak nas nie było, to skąd? No właśnie, a co się mówiło o tym, skąd się Niemcy dowiedzieli o tym, że ci Żydzi u was są? Różnie ludzie mówili, że to oskarżone, że to sąsiady oskarżyli, że to... No ale pani, jak ja nie złapałam i nie słyszę, to ja powiem, że to pani. Tutaj ja pani powiem, że tutaj cały czas nas mordują o tym, kto by powiedział, kto tego. No skąd ja wiem, bo skąd ja mogę wiedzieć, kto mógł oskarżyć. Ja tylko jako dzieciak to wiedziałam, że poleciałam tam i nie wolno powiedzieć nikomu i koleżanki nie przychodzili, tylko ja latałam. Z czasu tam przyszli, no to tam mamusia kazała iść albo krowę wypędzić, albo tam coś zrobić, to te koleżanki też zaraz poszły. Ale nigdy w życiu tak nie miałam, żeby tak koleżanki przyszły, żeby tam się rozgadać, że tam... Ale ganiali tych Żydów jak Niemcy. To człowiek uciekał z domu, bo już wiedział.
A rodzice mówili, co grozi za Słucham? za taką pomoc? Czy rodzice mówili państwu, dzieciom swoim, pani rodzice, czy mówili, że za to jest kara śmierci? No, bo nie wolno powiedzieć, bo wszystkie zginiemy. A kto nosił to jedzenie do kryjówek? No mówię pani, że raz zaniósł tatuś wiadro kartofli, raz zaniósł jeden brat tam jakiejś kaszy albo czego, drugi raz. Zawsze nie jeden i ten sam nosił, bo to dla świń, to dla krowy, to dla konia, to oblewkę trzeba dla konia zrobić, co tam była kasza, czy tam coś pomieszane i jedli. A wie pani, jak oni sobie radzili z toaletą? No musieli sobie radzić jakoś, bo to był taki mały zagajniczek posadzony był. To oni gdzieś wylatali tam i w ten gąszcz. Ale tak to skąd tam? Człowiek wieczorem kładł się spać i tam co tam robili rodzice, tam rozmawiali tego dalej, czy to tak. To nie wiem, ale wiem, że mamusia nieraz i 3 razy chleb piekła. Co wy tak ten chleb je tego? A, bo tylko w chlebie siedzą i nie chcą jeść, tylko w chlebie siedzą. A ten chleb to się dawało, nosiło się i oni jedli ten chleb. I co, ale to tak ludzie mówili, co oni tak ten chleb jedzą? U nas dużo ludzi przychodziło, pomimo że Żydzi siedzieli, ale dużo ludzi przychodziło. To co, dopiero się chleb piekli i już, a to ten pożyczył, a to tamten pożyczył, a to tego jeszcze nie oddali, a już trzeba upiec drugi i nie czekać, aż oni oddadzą. Człowiek oszukiwał jak mógł. A jak z zakupami było? Dla takiej grupy wielkiej. A to co kupował, żeby co? Że, kto robił zakupy, gdzie? Tatuś go robił, ale było swoje zboże, to tatuś to zboże przemiewał. A że to dla krowy, a to, że to dla konia, a to, że dla to świniom, a to. I zawsze się oszukiwało i miało się zboże. Tak to, ja wiem, że tak nie wyjadali, żeby tam krowy jak się wydoiło, to też tego mleka mało co przyjść. A jak krowa zapuszcza, bo będzie się cielić. A tatuś nie tego mleka tam dawał. Musiał dawać tam tego mleka. Wiem, że Państwa gospodarstwo było usytuowane z dala od miasteczka, prawda? No tutaj była miasteczko, tak. Tu było blisko. I czy myśli Pani, że to, jak Pani sądzi, czy to miało jakieś znaczenie, że byliście tak trochę na uboczu? No, bo ja wiem, może, wie Pani, jak te 6 było, to może i miało jakieś znaczenie na uboczu. Na pewno, bo nas było dużo. To jak tam przypuśćmy brat poszedł z którymś z Żydów, czy siostra jak poszła z którąś niby Żydówką, to no poszły ich we dwie. To pewnie Zocha z Marychą poszły. A to jeszcze i Celina latała razem z nimi. Także to tak mieli mało takie rozeznanie mieli. I tak się dużo ludzi kręciło zawsze. Zawsze, u nas w mieszkaniu zawsze było sporo ludzi. Nawet taka ta Maryja jak to mówiłam, Maryja Majorka. Jak? Majorka. Ta Majorka nawet siedziała u nas w piwnicy chyba z tydzień. W mieszkaniu. A dlaczego? No bo mróz, zimno, przyszła w nocy i zaczęła pukać do okna. I tatuś ją wpuścił. No panie Postek, no panie Postek. I wsadził ją do piwnicy na te kartofle, tam chyba siedziała z tydzień. Tak jakoś, że to nie było nikogo, chłopaki wylecieli, nie było i dziewczyny. I później tatuś mówi, idź już cię przechowałem trochę, idź.
i ją wysłał. I potem jakoś tak, że ona się dostała do tej Treblinki, bo jak ją wysłał, tak ona była obława i ją Niemcy zabrali. I ona też uciekła chyba z tej Treblinki. Czy nie była w tej Treblince, a te chłopaki się do niej, to już nie wiem takich, to już nie wiem takich tych. A czy ojciec znał te osoby? Słucham? Czy ojciec znał te osoby, które przyszły do niego, do was? Że... Czy ojciec je znał wcześniej? Nie, nie. Znaczy te, co weszli wcześniej, no to znał było tego. A potem jak się ta Treblinka rozbiła i przyszli, no to już tatuś tam w środku nie był i nie wiedział. No mówię pani, że tatuś się pytał Henka: Henik, wiedziałeś, że to tyle Żydów tutaj siedzi? A Henik mówi: nie. I tatuś nie wiedział. Ale ojciec, z tego co zrozumiałam z wcześniejszej rozmowy, był w Treblince wcześniej, tak? Tak, no był w Treblince. Może pani o tym powiedzieć? Słucham? Czy może pani o tym powiedzieć? No to był, no, bo to Niemcy przyjechali. Tu jak się spaliło, no to nie miał skąd miał dać te zboże na kontyngent. I powiedzieli, że nie, do sołtysów, żeby wszystkie gospodarze pobrali nakazy na zboże. No i to, bo tam będzie w tym, jak to się nazywa, w remizji będą sprawdzać, kto ile ma tego zboża. A że u nas było dużo hektarów, to było dużo i zboża. I tatuś wziął swoje te nakazy i poszedł. I już jak poszedł, tak nie wrócił. I już tatusia zabrali do Treblinki. To pełno było tych gospodarzy do tej Treblinki. No i kto miał dobre te nakazy, to go wypuścili, a kto nie miał, to zabrali. I akurat tatusia zabrali, bo nie było skąd oddać i nie było za co kupić, żeby oddać. I jak on długo tam był? 3 tygodnie. Iśmy się starali przez kogoś. I wypuścili tatusia. I zresztą tatuś był chory, ale Niemcy nie patrzyli, chory, nie chory, zabierali do Treblinki. A na co był chory? Co? Na co chorował? No tak jak starszy człowiek. No, to kręgosłup go bolał, to kolana go boleli. A tam jeszcze zimno było, nie było się na czym nakryć. A mówił, co tam robił? Trzeba na deskach spał. A mówił, co robił tam dokładnie? Słucham? Jak ta praca wyglądała jego? Co tam robił w Treblince dokładnie? No co praca? Wysyłali tam z Treblinki pod Bojewo, pod taką wieś i tam wycinali te kopalniaki tak zwane, takie długie chojaki, takie dużości, no. Bo ja wiem, jak tu pokazać. We dwóch na plecach, tam 5 metrów albo w dłuższe, jeden z jednej strony, drugiej to na ramionach spod Bojewa do Treblinki to z 7 albo z 8 kilometrów trzeba było nosić. To jak nie dał zjeść i głodny, jak dali po kawałku chleba i kawy z żołędzi, to co można było robić? Tatuś ledwo przyszedł, tatusia jak zwolnili, jak pojechała siostra z bratem po tatusia, to jak się dowiedzieli, że pojechali po tatusia, to nie puścili go dziś. To nie jeździli po lesie i szukali drogi, żeby wrócić, bo to ciemnica i tego. A na drugi dzień do tatusia zwolnili. Tatuś do Brzuskiej jakoś doszedł, do takiej wsi, zaraz za Bojewem, Brzuskie. I tam jeszcze przenocował, ale nie pamiętam, czy pojechali po tatusia, czy tatuś sam przyszedł. To tydzień leżał.
w domu. A który to mógł być rok, kiedy on tam był wysłany na te 3 tygodnie? Pierwszy rok wojny. Pierwszy rok wojny przyjechał pierwszy rok wojny Niemcy weszli we wrześniu, a to było na drugi rok. W 40 roku. Tak. A proszę powiedzieć jeszcze, mówimy teraz o tacie. Jaką tata był osobą? Jaki był pani tata? Co by pani powiedziała o nim? Jaką był osobą? Dobro. Nikomu nic nie był winien. Nikogo, każdego zawsze, kto przyszedł tam miał, to go poratował. Zawsze nie odmówił. I jak pani myśli, dlaczego rodzice przyjęli aż tyle osób? No mówię pani, że nie przyjęli tyle osób. Ale przyjęli choćby, dlaczego zdecydowali się w ogóle pomagać? No to tatuś, no mówię pani, że razem mieszkali i razem sobie jedno drugiemu pomagało i razem se tam tego, a ten jeszcze Żyd z Warszawy, co mówię, to był handlarz krowami i to jak nieraz kupił tych krów, a tu było kawał pola, to nieraz przywiózł i 4 i 5 krów i przyleciał tam, kazał tatuś, no chcesz postek, przyjmij tych krów parę, teraz jeszcze przyjdą drugie krowy i razem będą gonić do Warszawy na ubojnie. A później już jak tak zaczęli Niemcy Toskiego, to tatuś się z nim znał. I on, tatusia, mamusia co prawda to może i nie chciała, żeby przyjął, ale aj, daj spokój, to jest człowiek, no to człowiek, no to tatuś, to mamusia już się nie sprzeciwiała. Mamusia była też dobra kobieta, nigdy nikogo nie opuściła. Zawsze jak kto przyszedł, to co miała, to a przeważnie jak się miało tylko chleb, to zawsze jak ktoś przyszedł, przeważnie, że przychodzili Żydzi. Zimą nieraz mamusia rano wstawała, ogień rozpalała albo tego, a lampa się świeciło, to jak zobaczył przez szparę, że tam się świeci, to przychodził. Ale nie tylko Żydzi. Mówi, ja nie wiem, jakiś przyszedł w nocy i chleba chciał. A jak pani myśli, czy sąsiedzi coś wiedzieli? Słucham? Czy sąsiedzi coś wiedzieli o tych Żydach, którzy są albo się kręcą wokół? Że rodzina pomaga. Czy coś sąsiedzi że wiedzieli? Żydzi pomagają, tak? Nie, że pani rodzice pomagają Żydom. Czy wasi sąsiedzi coś wiedzieli o tym? Nie, sąsiedzi nic nie wiedzieli. Chodziło się do sąsiadów, pewnie, ale jak nieraz tam zaczęli rozmawiać, że dzisiaj była załapanka za Żydów, a to człowiek uciekał, wychodził. Ale tak się stało i się nie odstanie. No dobrze, będziemy powoli kończyć, bo już bardzo dużo pytań zadałam pani. Będziemy powoli kończyć, ale jeszcze o 2 rzeczy bym chciała panią poprosić. Po pierwsze, gdyby pani mogła powiedzieć, jak rodzina była upamiętniona. Jest kamień w stoczku, dostała rodzice Stanisław i Julianna Postkowie, zostali uhonorowani przez prezydenta. Mogłaby pani o tym opowiedzieć? Tylko ten jeden Kaczyński, co nas tam odznaczył. Znaczy mnie nie odznaczył, tylko moich rodziców. A tak to więcej nic. No przyjeżdżali tak jak państwo przyjechało i namawiać, żeby coś powiedzieć. To przyjeżdżali. To dużo
razy, nieraz i 2 razy w tygodniu przyjechali i to już mówię, że już chyba koniec już będzie, teraz już ostatnio, jeszcze ostatnio był, mam tylko żeby był syn, to by na tym starym, to on by odtwarzał te, bo mam tych płyt chyba ze 4, czy mam płytę z te właśnie z uhonorowania tego kamienia. Tą płytę mam. I tak zawsze nas zawiadamiają, żeby jechać na takie taką ucztę, jak to ja nazywam. W Broku była, w Włochowie była, w czasie pandemii to w Warszawie było jakieś spotkanie, to był Marek z Krzyśkiem, a w Broku to myśmy byli, ja byłam, mamusia była. Ze szpitala. A co to były za spotkania? Co? Co to za spotkania? Zawołani po imieniu. Aha, tak. Tak, w Włochowie byłam, a to przyjeżdżało ludzi. To tam ja byłam jedna tylko żyjąca, co się tak no moje rodzice to podobno chowali moje dziadków, to pradziadków, a tak to jak taka pani dziennikarka przyszła do mnie i tak żeśmy zaczęły rozmawiać. A ona mówi, wie pani, moje pradziadkowie też chowali Żydów, ale ja nic nie powiem, nic nie wiem. A pani tak zaczęliśmy rozmawiać obie, a ona mówi, wie pani, ile ja się dowiedziałam od pani o tych Żydach, co się tak, ale ja, skąd ja wiem? Rodzice mi nigdy nie mówili, a ja się zaczęłam śmiać. I mówię, moje dzieci też nie wiedzieli, dopóki, mówię, nie. Syn nie przyszedł ze szkoły, już był w 5. klasie. Ale to się, wie pani, nie mówiło, bo tak ja się wstydziłam tam tak dzieciom opowiadać, że to, ale przyszedł i mówi tak, mamo, dziadek to chował Żydów? A ja mówię, skąd ty wiesz? Bo nam pani Kościukiewiczowa powiedziała, że Mareczku, twój dziadek chował Żydów. I dopiero mu powiedziała mi tak trochę, a jak tutaj pochowali tych Żydów? Na podwórku, a tamtych to w lesie pochowali, pod lasem. A tu pochowali na podwórku. To mówię tak, już ja taka jestem, dziewczyna spora. Tak zaczynają przychodzić chłopaki. Ja wiem, jak będą mnie przezywać, że tu getto, tak jak Stok nazywali getto. I tak teraz nieraz, tam na getcie, bo tam strasznie było tych dużo Żydów, dowozili, chociaż było i tak tu dużo, ale potem zwozili dużo tych Żydów. To wiem, no. Ja nie wiem, skąd się dowiedzieli Żydzi, nie wiem. Już ja byłam mężatka, mój mąż już do wojska odchodził. I przyjechał rabin i chyba z 5 Żydów zabierać te zwłoki żydowskie. Ale człowiek był młody, głupi, bo powinnam nie dać, tylko iść do gminy, żeby zrobili to jakieś zaświadczenie, napisali i to wszystko. Ale się człowiek cieszył, że już jak zabiorą i już wywiozą ich stąd, to już chociaż będzie tak, że w razie czego to, a już tak te ludzie, którzy tu ich chowali, już to już to tak się wszystko rozwiązało i zaczęło wyjeżdżać. I także jakiś za kilka lat to prawie nikt nie wiedział, że tu byli Żydzi u nas. Czyli oni byli pochowani część tych Żydów ukrywających się została zamordowana na podwórku i tu pochowana. Tu byli zakopane. I kiedy zostali odkopani? Chyba z 5 lat. W którym roku Niemcy odeszli. To było
Nie powiem, w którym to roku. Wkrótce po wojnie. Słucham? Wkrótce po wojnie. Tak, tak, tak. No ja miałam 18 lat, jak wyszłam za mąż i oni zaraz przyjechali. We wrześniu, na drugi rok we wrześniu przyjechali ci Żydzi i ten rabin tam mój przywiózł skrzynkę i te kości wszystkie. I co się stało z tymi szczątkami? Co zrobiono z tymi szczątkami? Wie pani? No to on przywiózł taką skrzynkę i w tę skrzynkę wszystkie kości wybrali. Przyszło 2 chłopów, najęli i ich odkopali, tylko już same kości byli. Nic nie było więcej. Ale jest jakiś grób? Słucham? Jest jakiś grób w ich grób w Jest. To za No ośrodkiem. bo w stoczku był Kierkut, ale potem to wszystko było porozbijane i to, co zostało przeniesione w jedno miejsce i jest takie lapidarium. Aha. I mają ten grób, jak przyjeżdżają na wycieczki. Kiedy byli? 2 lata temu z Niemiec. No to i w tym roku byli ci. Ale w tym roku to chyba nie chodzili na grób. Nie chodzili, ale wtedy jak byli to... Ze 2 lata temu byli, to ja nie byłam, bo wiedziałam, że nie pójdę i ona poszła. No to też byli na tym grobie. A jak syn przyszedł ze szkoły, tak? To był pani syn, który przyszedł ze szkoły i powiedział, że nauczycielka mu powiedziała, że u państwa ukrywali się Żydzi, to on chciał, żeby pani opowiedziała mu więcej. No to opowiedziałam. I zaczęła pani w ogóle więcej na ten temat tej historii mówić? No, on chciał wiedzieć, no to ja mu powiedziałam, że była tutaj ta telewizja, że nie było nikogo w domu, tylko brat najmłodszy i przyjechała telewizja, była w Sadownym u tego, jak on się nazywa, piekarza. U Lubkiewicza była tam i przyjechała i przyprowadził ich tutaj. No i ja później jak tak tam zaczęli, żeby się starać, żeby to, i jak ja napisaliśmy, że to Francja tak jakoś goniła Polaków, że to Polacy Żydów mordowali, że to do nich, to oni powiedzieli, to oni mi odpisali, że to wcale była nieprawda, tylko reklama. Ale taki młody chłopak tutaj mieszkał i jak tak zaczęli Żydów tam szantażować, no to ile on tu miał? Za 6 lat. I on właśnie powiedział, ale już jako dorosły człowiek mówi, a ja wam pokażę, gdzie gromada Żydów zostały zabite. I ja nawet gdzieś mam ten kawałek tego urywka, tej gazety. I przyprowadził ich. No to jak mówi Jurek, to mówi, starajcie się, bo przecież telewizja była i pokazywałaś to wszystko i tego. A Jurek mówi, że mówi, nie, powiedzieli, że to reklama. Co to mówi reklama? Przecież ja jestem, jako byłem dzieckiem i pamiętam dobrze, że to wszystko się działo. To nas nie puszczali, żeby i nas nie połapali, tych dzieci, żeby nie pozabijali. I już później machnęliśmy ręką, jak on powiedział, że to była reklama, że to wcale nieprawda. Ale ja nie rozumiem, czego reklama? Że to reklama była i że to Polacy zabijali Żydów. Nie Żydzi, nie Niemcy. A teraz mówi pani o staraniach o tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, tak? Dobrze rozumiem? Że o tych narodzie świata. Ten medal, który Izrael przyznaje. To jeździli ludzie, dużo dostało. Tu ze Stoczka chyba 2 osoby dostało te medale. Ale to trzeba było mieć. Mnie też proponowali, ale nie proponowała mnie rząd, żeby pojechać, tylko znajomy, bo mówię, ja jadę.
do tego, ale za co? Jak trzeba było mieć, pamiętam wtedy 4000 i ileś tam dolarów, żeby jechać do Izraela i tam drzewko posadzić. Drzewko moje rośnie w Łodzi. I wtedy bym może ten medal ten dostała, a to mówili, a to różnie mówili tam. A później jak to odznaczenie, co dostałam od Kaczyńskiego, to też pisali, i żeby pojechać. I nie chciałam pojechać. Mówię, no ale ten pan, który to prowadził, on prowadził to z tego, to bardzo mnie prosił. Pani jedzie. I już ostatniego dnia, jutro mamy jechać, a jeszcze dzisiaj dzwonił, żeby pojechać. No i pojechaliśmy we troje. Na tą uroczystość. Słucham? Na uroczystość. Na tę uroczystość. Później dostaliśmy takie książki, połowę po hebrajsku, czy po jakiemuś tam, i połowę po polsku pisane. A ze Stoczka rodzina Radzymińskich była odznaczona tytułem Sprawiedliwych, prawda? Skąd mogła być odznaczona, jak Radzymiński zabił żonę? Były takie czasy, że nie pamiętacie i nie wiecie, nawet nie słyszeliście o takich czasach, jakie istniały. Gospodarka się rozpierzchła, bo tak ojciec zabił matkę, ojca aresztowali, a było ich 4, 2 chłopaków i 2 dziewczyny. To znaczy, no to Co? Stoczek. Gajówka Zachodnia, nie, Grabiny. No ale to właściwie Stoczek, taka rodzina Malińskich dostała. Malińskich. I tam przychodzili, jem zabierali i świnie, i krowę partyzanci i co chcieli, to z nimi robili. I oni się wyprowadzili do Wałbrzycha. I w Wałbrzychu teraz nawet, może z 5 lat temu, to przychodził ten pan, który tam robi pomniki na cmentarzu. Czy ja nie wiem, czy ja co wiem o tych Radzymińskich. No mówię, wiem, że oni, bo te Żydzi, co przechowali się u niego, to przyszli do nas i pytali się, jak to się wszystko odbywało i tego. No ale wie pani, człowiek nie przenosił, bo mógł się też od nich jakiś adres, jakieś coś wziąć, ale to tam mowa była, jak to było wszystko i spalone, i zniszczone i tego. I mówię, że wiem, bo byłam na rynku, akurat prowadzili tego Radzymińskiego z to jego kochanko do Kostnicy, bo zabrali ją do Kostnicy i jego prowadzili. No i on się przyznał, wziął wszystko na siebie, że to jego wina, że to, że tamto. I te puścili, a jego wsadzili do więzienia. Ale dobrze miał we więzieniu, lepiej jak w domu. A te dziewczyny, jak oni mu to tak zaczęli dokuczać, tak oni to wszystko spakowali, to co mogli, to sprzedali i wyjechali do Wałbrzycha. I on nawet tu do mnie przychodził, że ta Żydówka, co do nas przyjeżdżała, to ona się tam przechowała u niego. To chcieli jej pomnik postawić, ładny pomnik chcieli jej postawić. Ja mówię, że tego to ja już nie wiem, gdzie było. Wiem, że na naszym cmentarzu pochowany, ale w którym miejscu to nie wiem, także nie ten. I ta Żydówka to jest ta, o której rozmawialiśmy wcześniej, nazwiskiem Farbiarz. Tak, tak. To co, Farbiarz? Farbiarz, tak. No ta Hasia to była Farbiarz. Tak? Tak. No może i tak, może już nie pamiętam, tak, bo to nie jest rok, 2. No a jak pani się czuje, kiedy potomkowie tych osób chcą się z panią spotkać? Bo dzisiaj jest z nami Dan Lande, który jest potomkiem Hajkla Zieleńca, który się ukrywał w domu pani rodziny. No i to jest, jak pani się czuje? Co to dla pani znaczy takie spotkania?
Dla mnie, jak to znaczy, jakie spotkania. A to wie pani, to sprawy są takie nieprzyjemne, żeby to tak, bo to się wraca zawsze do tego samego, także no, to co mogę, to powiem. Dobrze, bardzo dziękuję. Ostatnia rzecz, o którą jeszcze chciałabym zapytać, to gdyby Pani mogła wymienić po kolei swoje rodzeństwa, bo była Was 10, żebyśmy mieli też nagrane to po kolei siostry i braci, gdyby Pani mogła ich imiona wymienić. No to Pani zapisze, no to mój... No, Najstarszy? Mój brat. Znaczy najstarszy mój brat, bo ja prawie najmłodsza, bo jeszcze mam brata za sobą, to mój brat Kazik. To on już przed wojną jeszcze się ożenił, to pamiętam, że jeszcze przed wojną się ożenił, zaraz niedługo wojna. No nie, bo jeszcze było jedno dziecko, drugie dziecko. Wiesiek to był przed wojną. Ale to pani pyta o mamusi braci, a nie o dzieci Kazika. A nie, no właśnie mówię, tak mówię mniej więcej ile to lat. Mamusia wymienia, no był A teraz to był Kazik, był Janek, była siostra Marysia, był Wacek, był Heniek, był Józef, była Zocha, był Franek, no ja, to jeszcze żyjąca i brat, który nie żyje, miał 57 lat chyba, jak umarł. Jurek. Co? No powie mamusia, Jurek. No Jurek, Jerzy właściwie, nie Jurek, tylko Jerzy. Jerzy się urodził w 1932 roku, a Tak. pierwszy brat kiedy się urodził, pamięta Pani? No Przed 1915, bo w 15 urodziła się Marianna. Więc duża Marianna to różnica się urodziła była. 15 roku. Zofia się urodziła 25 roku, co pamiętam. A Henryk i Wacław? To ja już nie pamiętam. A ile oni... No Wacek 2-3 lata. To można tak policzyć. 2-3 lata. Młodszy był od Marychy. A potem był Heniek młodszy od Wacka. Tak. To też za 3 lata, może 2 lata. Czyli oni mieli około 20 lat w czasie wojny, prawda? No może tak, no może. No ja ile miałam? 9 lat skończyłam w kwietniu, a we wrześniu przyszedł Niemiec. To tak można sobie, bo to Jerzyk, Jurek myśmy go nazywali, to urodził się w październiku, to także to jest ten cały rok. O to tak, to tak. A jeśli chodzi o sam, jeszcze zapytam ostatnia rzecz. Jeśli chodzi o sam początek wojny, to ma Pani jakieś wspomnienie konkretne? Poza tym, że spalony został dom. Ale pytam o sam wybuch wojny. Czy Pani to pamięta? Że co? Wspomnienie z momentu, w którym wybuchła wojna. No powiem, no pewnie, że mam wspomnienia, bośmy pouciekali z domu i wpadliśmy tam do sąsiadki. Ona miała murowany dom, tam się naleciało ludzi, a tatuś z mamusią zostali na dworzu. Iśmy zostali Heniek i Wacek, to nie wiem gdzie był, ale Mania, Zocha, ja, Jurek, tośmy byli u sąsiadki, u tej Bolestowej. A tatuś później, jak no nie ma, my już jak nas odbili, otworzyli okno i zaczęli tam wymachiwać to biało, że to, bo strasznie Niemcy bili w ten dom, bo myśleli, że tam wojsko jest, okropnie.
I to później jakoś otworzyli okno i poduszkę wyrzucili za okno, znaczy wystawili, że jej już przestali Niemcy strzelać. No i później, jeszcze takie mam wspomnienie, że jak myśmy siedzieli tam u Bolesław, tu już się precz paliło i wpadł do nas wojskowy. I mówi tak, zobaczę, jakie to wojsko idzie. No i wyjrzał, a go nie trafiła kulka. Tak w ramię i krew brysnęła na sufit. No i po wojskowemu jest, jak wejdą Niemcy, to tu nas wszystkie tak. I on się schował do piwnicy. Jak on się schował do piwnicy, tak się rozebrał i już wszystko było w porządku. I już można było chodzić tego. I on w nocy, jego przeprowadzili do dalszego domu, trochę do sąsiadki. I on, to musiał być jakiś dezenter. I on, proszę panią, tam się ukrył, przebrał się z tych wszystkich, znaczy pod kalesą tego, bo to było odznaczane jeszcze, że to wojskowi. A tutaj stały czołgi, no bo tu nic nie było, to tu stały czołgi. I on napisał kartkę i dał Polakowi, żeby zaniósł do czołgi, do tego czołga. I on zaniósł to kartkę i Niemiec chodził i szukał tego domu. I akurat byłam u tej sąsiadki, cośmy mieszkali, nie było nikogo i ten Niemiec zaczął tego i dumnie. Ja nie wiedziałam, no co ja, ani nie znam, ani tego. Przestraszyłam się okropnie, ale w tym czasie wyszła gospodyni tego domu i ona mówi, że tam. I poszli tamtąd, go wynieśli tak jak dzieciaka na rękach do tego czołgu i ten czołg pojechał. A tu jeszcze się tak trochę zakwaterowali te Niemcy i tak, żeby wy do nas nie strzelali, to my by was nie popalili. A tu nie było nic, nie było żadnego lasu, nic nie było. Puste pole, jeden dom stał tylko nasz, a tam dalej stało 2. A tu nic nie było, ale strzelali, że za lasu będą do niego strzelać. I po to nas spalili. I później, jak tatuś musiał poszedł na takie krzysko i przyszedł taki Niemiec, co po polsku umiał i mówi, żeby, to właśnie on powiedział, żeby wy do nas nie strzelali, to my by was nie popalili. No to takie różne, rozmaite są jeszcze wspomnienia. A czy wie pani cokolwiek o getcie w Stoczku? Słucham? W Stoczku było getto, prawda, dla Żydów. Od 1941 roku getto otwarte, bo ono nie było w żaden sposób Tak, zamknięte. to getto było tam na Nowym Stoku, to tam się najwięcej Żydzi siedzieli i tam najwięcej tych Żydów tam zwozili. A później stąd jak naszło chłopów, na ile tych Żydów wszystkich do tej kozy tak zwanej pchali i to wyciągali ich takich mało przytomnych i do Treblinki wieźli. A pani tam była kiedyś na terenie getta? Widziała coś? Nie byłam. Nie powiem, że byłam, nie byłam. Ja się bałam. Ja się strasznie bałam Niemców, okropnie. Jak Niemiec przechodził, to ja uciekałam. A rodzice tam chodzili? Słucham? Rodzice tam chodzili? Tatuś to na pewno tam chodziło. Tam był kowal, tam był sołtys, tam można było tam to konia podkuć, to takie rzeczy, to pług nareperować, to tam byli.
I to tam jeszcze tam oni funkcjonowali, a potem już jak ich tam ścisnęli, to zwozili, po wsiach byli tam te Żydzi porozstawiane. Nawet tutaj na wschodniej Gajówce też taki Żyd był, nazywał się Berko. Tam nazywali go Berko. I to też go stąd zabrali i do stoku tam go gdzieś wsadzili. A potem to wszystko wywozili do Treblinki. A o tych właśnie deportacjach do Treblinki coś pani słyszała? Ktoś pani opowiadał o tych wywózkach Żydów do Treblinki? No, opowiadał. No, mówili, że do Treblinki wywozili, że te to wiedzieli, że do Treblinki, ale jak wieźli Żydów pociągiem do Treblinki, to nieraz się pytali Polaków, Żydzi, że no jadą do swojego kraju, że jadą do nazwa Treblinka, tam będą żyć, ale że tam same cuda miały być w tej Treblince, a oni pociągami już wieźli, a i Polaków się pytali, czy jeszcze daleko. No już niedaleko, no bo ze stacji Sadowne do Treblinki to tam ile pociągiem 4. A Niemcy jakoś angażowali lokalnych mieszkańców polskich do tych transportów? Do Żydów? Żeby ich do Polakom dosadzać? No, żeby na przykład Polacy pomagali ich przewozić jakoś. Czy ktoś... No pewnie, że pomagali, bo jak przyszedł z karabinem, stanął, to co on miał do powiedzenia? To jak najmowali furmanki gospodarzy i tych Żydów na te furmanki kładli i kazali wjeździć do Treblinki, to co on mógł zrobić? Te, co tam mieli dobrych, ładnych koni na wsi, jeden przy drugim, bo tak gdzie tam daleko siedział jakiś gospodarz czy coś, to stamtąd nie brali, ale tych to tam było pełno też tych gospodarzy, to na furmanki. A wasza rodzina jakoś była werbowana do tego? Słucham? Czy od was kogoś brali do takich prac? Nie brali, bo pouciekali.